Może kiedykolwiek widziałaś, bądź widziałeś kogoś, kto myje elewację takim długim teleskopowym kijem, albo słyszałeś, bądź słyszałaś o technologii wody demineralizowanej. W tym materiale kompleksowo opowiem o tym, czym jest ta technologia, jak jej używać i jakie daje możliwości. Zapraszam do obejrzenia materiału. Zdaję sobie sprawę, że być może jesteś widzem, który ogląda pierwszy nasz materiał, dlatego wytłumaczę wszystko po kolei od zera. W tej technologii kluczowy jest sam materiał, którym myjemy, czyli sama woda demineralizowana. Taka woda nie ma w sobie żadnych minerałów, czyli jest idealnie czysta i po odparowaniu nie zostają po niej żadne ślady. Jeżeli taka woda płynęłaby w kranie bądź w prysznicu, to na takiej szybie od prysznica nie mielibyśmy nigdy żadnych kropek. Zatem po umyciu szyb czy elewacji taką wodą są one idealnie czyste. Dodatkowo woda demineralizowana ma takie fajne właściwości czyszczące, tak jakby ona chciała pochłonąć ten brud, chciała wchłonąć te minerały, dzięki temu dużo lepiej czyści niż sama woda. W tej technologii zazwyczaj też nie używamy żadnej dodatkowej chemii. Wszystkie zabrudzenia usuwane są mechanicznie poprzez różnego rodzaju pady lub szczotki. Kolejną właściwością takiej wody jest to, że redukuje ona elektrostatyczność. Czyli jeżeli będziemy myć po raz kolejny te szyby, to dużo łatwiej będzie nam usunąć ten brud. On też będzie dużo mniej intensywnie przylegał do szyb czy elewacji. Wielkie dzięki, że oglądasz ten materiał. Po zminimalizowaniu ekranu filmu, gdzieś tam na dole znajduje się taki magiczny przycisk o nazwie subskrybuj. Jeśli jeszcze go nie klikałeś, bądź klikałaś, to teraz jest na to świetny moment. Dzięki temu, że go klikniesz, naprawdę pomagasz nam w rozwoju tego kanału. Mamy dwie opcje pozyskania wody demineralizowanej, może trzy. Dobra, jeszcze raz. Mamy trzy opcje pozyskania wody demineralizowanej. Pierwsza jest taka, że możesz ją po prostu kupić i podłączyć do tego swój kij myjący i w ten sposób pracować. Drugą opcją jest pozyskanie poprzez dejonizację, czyli takie urządzenie, jak tutaj stoi. Działa ono tylko i wyłącznie na zasadzie przepływu. Jest ono dość tanie w zakupie, ale są droższe jego koszty eksploatacji. O cenach wspomnę na końcu materiału. Trzecią opcją jest pozyskanie wody demineralizowanej dzięki procesowi odwróconej osmozy. Jest to urządzenie tego typu. Woda dzieli się w nim na czystą i brudną. Brudna trafia do odpływu, a czysta jest wyprowadzana na kij. I dzięki temu rozwiązaniu jest to urządzenie bardzo tanie w eksploatacji, jest natomiast droższe w zakupie. To urządzenie jest lepsze na start, jeśli nie mamy zbyt dużo zleceń, natomiast jeżeli mamy już pewne zlecenia, wiemy, że będziemy korzystać, to urządzenie jest dużo lepsze na dalszym etapie. Wodę przez tego typu urządzenia możemy filtrować na bieżąco podczas pracy, czyli podpinamy się do źródła wody, woda przechodzi przez urządzenie, następnie wpływa do tego typu kija i możemy nią myć. Mamy jeszcze drugą opcję. Możemy tą wodę przefiltrować z wyprzedzeniem do zbiornika, który znajduje się na pojeździe i na zleceniu tą wodę tylko wypompować. To rozwiązanie daje nam całkowitą niezależność od źródła wody i prądu, na przykład u klienta. Do urządzenia podczas pracy podpinamy kij takim cienkim wężykiem. Woda, która płynie w tym wężyku, jest już całkowicie zdemineralizowana. Wężyk podpięty jest do kija i trafia tutaj aż do szczotki. Te kije, co Was może zaskoczy, sięgają nawet na 24 metry wysokości. Są one wykonane z włókna węglowego, dzięki czemu kije są bardzo sztywne i bardzo lekkie. Ten kij sięga na około 13 metrów i waży około 3 kg. O kijach nagraliśmy stricte osobny materiał, do którego link znajdziecie w opisie. W międzyczasie uruchomiłem urządzenie, które produkuje wodę demineralizowaną w procesie odwróconej osmozy. Jak widzicie, ciśnienie tej wody nie jest wcale duże. Do mycia okien i elewacji nie jest potrzebne duże ciśnienie. Większość zabrudzeń usuwamy, tak jak wspomniałem wcześniej, mechanicznie. Przepływ dla jednego operatora to około od 1 do 3 litrów wody na minutę. No to jak teraz po kolei wygląda mycie? Mamy wszystko podłączone. Rozkładamy kij na odpowiednią wysokość elewacji budynku.
Po rozłożeniu myjemy od najwyższych elementów budynku. Najpierw czyścimy topową listwę, wszystkie zakamarki dokładnie, od prawej do lewej. Zawsze poruszamy się poziomymi pasami, nigdy pionowymi. Czyścimy najwyższy element, po czym wracamy na początek czyszczonego pasa i czyścimy po kolei niższy element, czyli najprawdopodobniej okno. Takie rozwiązanie umożliwia odparowanie wody z wszelkich zakamarków, dzięki czemu nie pojawią się żadne wycieki. Czyszcząc poniższy element, nie dojeżdżamy już do tego elementu, który jest wyżej. Każde miejsce przecieramy szczotką przynajmniej kilka razy. Do trudniejszych zabrudzeń możemy użyć dodatkowego pada z włóknem ścierającym. Na dużej wysokości ruchy kijem muszą być powolne i stabilne. Zazwyczaj wykonujemy je poprzez podchodzenie do ściany i odchodzenie od ściany. Dzięki temu możemy zaoszczędzić trochę energii przed ramion. Na koniec mycia każdego elementu spłukujemy go szczotką z odległości. Fajnym rozwiązaniem jest listwa spłukująca nad szczotką, dzięki czemu nie musimy odrywać szczotki od ściany, co oszczędza trochę energii przed ramion. No i w ten sposób jeden operator jest w stanie umyć nawet 150 m2 powierzchni na godzinę. W przeliczeniu na dzień, wliczając przerwy, jest to nawet powierzchnia 800 m2. Zależnie od możliwości urządzenia może pracować jeden operator, 2, a nawet 3. Jak obiecałem, poruszę też temat cen. Zatem koszt takiego urządzenia, które działa tylko na zasadzie dejonizacji przepływu, wraz z kijem, który sięga na okolice pierwszego piętra i wężykiem, to koszt około 2500 zł netto. I koszty eksploatacji takiego urządzenia to jest między 50 a 250 zł netto dziennie. Zależy to od twardości wody, od tego, jaki jest skład tej wody. Kompleksowy materiał o tych urządzeniach możecie obejrzeć też na naszym kanale. Link znajduje się w opisie. Natomiast jeśli chodzi o to urządzenie, wraz z kijem, który sięga na około 15 metrów, to koszt takiego zestawu wynosi 13 500 zł netto, ale natomiast koszty eksploatacji są praktycznie niezauważalne, bo jest to około 5 zł netto dziennie. Takie urządzenie możemy wzmocnić dodatkowo o pompę, dzięki czemu jesteśmy w pełni niezależni od ciśnienia wody z sieci i możemy pracować w 2 operatorów jednocześnie. Wspomniałem też o możliwości tankowania tej wody z wyprzedzeniem na pojazd. Koszt systemu takiego, który montowany jest na pojeździe, zaczyna się już od 20 000 złotych netto. W tym materiale poznaliście kompleksowo technologię WaterFET od A do Z. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, możecie do nas zadzwonić, napisać, jak Wam wygodnie. Możemy wycenić dla Was zestaw dopasowany do Waszych potrzeb. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się ciepło, cześć.